Miało nie padać, a tutaj znów zaczyna się deszcz. No, już zaczyna bębnić tutaj o dach. No, niestety znów się rozpadało. No ale teraz jest godzina 8. Tutaj piszą, że do 9 ma padać. Później ma przestać, więc ja i tak będę wyjeżdżał prawdopodobnie gdzieś koło 12 stąd to. Nie będzie mi przeszkadzać. Ponieważ tutaj zimno jest jak diabli, ja sobie robię to w ten sposób, że wkładam tutaj śpiwór. No. I sobie tutaj nogi tym śpiworem ogrzewam. I wtedy jest cieplej. No, już bardzo drobny deszczyk pada. No, powinien się kończyć, bo już 8:40. No, a dzisiaj wymyśliłem sobie jajka zjem. No. Myślę, że stać mnie na 4 jajka. Resztę schowam do lodówki. No, teraz lodówką jest w zasadzie każda szafka. Gorąco się robi. 20 stopni. Chyba już. No, jak odmierzył. Nie schnie czajnik, bo zaraz trzeba będzie włożyć go do szafki. Dobrze.
Teraz muszę zrobić zamianę. Będę jadł z patelni. A ten jest nadal gorący. Dzbanek na kawę. No i na tą jajecznicę pogoda się poprawiła. Przestało padać. Z drzew jeszcze tylko pada. Jeszcze tylko nalać kawę bez rozlewania i można zaczynać śniadanie. No, chyba ta sztuka jest już opanowana. Takie małe kartoniki są lepsze, bo w dużych czasami jak długo otwarty jest, to kiśnie ta śmietanka, a tutaj jest ok.
Zobaczymy, jak tym razem wyszła jajecznica. Dzisiaj poniedziałek i już spokój ze spacerowiczami. Nie ma. Są w pracy. No, trochę odgarnąłem tą wodę, ale tutaj przyszły nowe prognozy, już nie takie optymistyczne. Tutaj gdzieś od 13 znów ma być ten deszcz. Teraz sprawdzę, ile mam czasu. No tak, od 13 mamy 9:14. Dobrze, no to wyrobię się. Powinienem tam być do 13. Myślę, że nawet mam czas jeszcze na jakąś opowieść marynarską. Chociaż tutaj znowu zaczyna chmury napływać. No ale to nic na to nie zrobię. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o specyfice, o niebezpieczeństwach pracy na statkach przewożących ładunki płynne, zwłaszcza te paliwa jakieś ropopochodne. Pracowałem kiedyś jako marynarz na statku OBO, czyli przystosowanym do przewozu ropy, rudy i masowych produktów. Ja już to kiedyś tam mówiłem na ten temat, tego statku, więc nie będę się dalej rozwodził. Otóż te niebezpieczeństwa związane z tym paliwem to no, nie tylko takie niebezpieczeństwo pożaru. Różne są. Głównie tu co ciekawe najbardziej niebezpieczne są te puste zbiorniki po paliwie, a nie pełne. Na statku, na którym właśnie byłem, było tam no nie wypadków. No, jeden był, ale wtedy akurat mnie na statku nie było. Jeden był wypadek taki ewidentny, inne takie tak zwane near miss, czyli było blisko wypadku. Otóż pierwszy to był tego typu, że ładowaliśmy właśnie naftę w algierskim porcie Arzu i tam przez jakąś, kurczę, deszcz pada. Nie, to wiatr z tych, dobra, okej, bo widzę, że na jeziorze nie ma kropel, tylko tutaj w pobliżu drzew. I tam chyba przez pomyłkę pierwszy oficer, który akurat prowadził załadunek, trochę za dużo nalał i popłynęło przez tak zwane takie uszczelnienie wodne linią tego inert gazu, czyli znaczy gazu obojętnego, tak? Linią gazu obojętnego i przez uszczelnienie wodne się przelało na pokład. No i tam przelewało się na pokład akurat w miejscu, gdzie była winda cumownicza
A na tych statkach często są windy albo hydrauliczne, albo parowe. Na tym statku akurat były parowe. Chodzi o to, żeby wyeliminować ten elektrykę z pokładu, żeby nie było elektrycznych rzeczy na pokładzie, obniżając tym samym ryzyko wybuchu. Windy były parowe, więc te rury doprowadzające parę do wind były dosyć gorące i właśnie ta nafta, przelewając się tam, trafiała na te rury i tam wielki obłok był gazu takiego, który tylko czekał na iskrę. A właśnie ja z kolegą, będąc akurat na wachcie, w tej wielkiej chmurze tego gazu, ustawiliśmy tam pompę taką pneumatyczną i tą pompą zbieraliśmy tą wodę do takiego specjalnego zbiornika na przelewy, żeby szybko, żeby się nie przelało za burtę, tak? No i to właśnie było takie bliskie, że tak powiem, wypadku, bo naprawdę wtedy wystarczyłoby, no nie wiem, czasami włosy zaiskrzą. Elektryczność statyczna jest na różnych. No, swetr może być na przykład tą źródłem iskier. Różne mogą być rzeczy, a w takiej chmurze takiego gazu, no to niewiele trzeba. Innym razem to już był inny pierwszy oficer, też norweski, też Norweg. To nie wiem, czy wspominałem, to była norweska firma, dosyć duża norweska firma pod norweską banderą. I tam cała góra była obsadzona przez Norwegów, tak powiedzmy z urzędu. I wymieniałem z pomperem. Pomper to takie stanowisko, które też właśnie człowiek, który przeprowadza za- i wyładunek. W portach właśnie pomper na zmianę z pierwszym oficerem robią za- i wyładunek. Po 6 godzin mają wachty i tego. Oficerowie tego nie robią. Jako, że mogą mieć czasami mniej doświadczenia. Pomper jest rekrutowany spośród marynarzy, ale spośród takich, którzy mają duże doświadczenie na tankowcach. No i właśnie z tym pomperem wymienialiśmy jeden zawór na linii ładunkowej. No, te linie ładunkowe tam miały 60 mm średnicy, czyli to powiedzmy to była taka rura, tak? To gdzieś taka. No i ten zawór siłą rzeczy musiał być jeszcze większy, no bo tam wewnątrz rura ma 60 cm. I ten zawór mieścił się pod podłogą pompowni. No i tam też tak niedużo miejsca było, tak chyba mniej niż metr, z 90 cm wysokości tam w środku było. I to zwykle to jest, ta przestrzeń jest zakręcona na szczelnie. No, są tam odpowietrzenia, żeby tam oczywiście nie było takiego efektu podciśnienia czy nadciśnienia, żeby przy zmianie temperatur nie zasysało tam powiedzmy tych ścian, czy nie rozsadzało. No ale przez te odpowietrzenia autowentylacji tam nie ma żadnej, tylko chodzi o to wyrównanie ciśnień. I
Oczywiście praca w takich przestrzeniach zamkniętych sama z siebie jest niebezpieczna, bo jeżeli te zbiorniki różnego typu są zamknięte dłuższy czas, to najczęściej tam nie ma tlenu, bo rdza go skonsumuje. No ale praktyka nakazuje wietrzyć i to przez ładnych parę godzin wietrzyć najpierw taki zbiornik, zanim się wejdzie i się wchodzi się razem z czujnikiem czujnikiem tlenu. Albo też jeszcze są czujniki tych węglowodorów, tak? No. Jak bardziej skomplikowane. Nie pamiętam, jakich tam używaliśmy, czy tylko tych tlenowych, czy jakichś tam. W każdym razie ten czujnik jest wyskalowany, czujnik tlenu jest wyskalowany tak, że jeżeli poniżej 19% tego tlenu, zawartości tlenu jest w powietrzu, to on daje alarm. No i właśnie myśmy z tym pomperem tam weszli do tego zbiornika i no, zaczęliśmy wymianę tego zaworu, znaczy zbiornika. No, to taka przestrzeń zamknięta i tam trzeba by się tak prawie że czołgać do tego, bo to tam oczywiście oświetlenia żadnego nie ma, trzeba latarki i tak dalej, bo normalnie tam nikt nie wchodzi, tylko w sytuacjach awaryjnych. I właśnie wymieniliśmy to. Wymiana takiego zaworu w takiej bardzo ciasnej przestrzeni no nie jest łatwa. Nie. Tutaj przede wszystkim to jest zawór typu motylkowego. Chciałem powiedzieć butterfly, bo to tak się w okrętowictwie mówi, ale to chyba po polsku jest motylkowy. No nie wiem. Co to powiedzieć. W każdym razie to jest po prostu taka przegroda jakby w rurze jest i ona się obraca. Tak jest otwarty, wtedy, a tak po obróceniu się tak jest zamknięty. I tu jest dookoła uszczelnienie gumowe, tak, że to on ciasno chodzi. I to wchodzi taki powiedzmy naleśnik pomiędzy dwa rurociągi. I tutaj jest kołnierz, to wszystko jest ściśnięte. Takiego zaworu nie wyciągnie się po odkręceniu tych wszystkich śrub na kołnierzu, bo tam jest tak spasowane, że tam trzeba to wszystko rozpychać takimi siłownikami hydraulicznymi, więc mówię, praca tam była długa, byśmy chyba cały dzień to robili. No i właśnie jak no i w tej przestrzeni tam ten smród tych paliwa był cały czas duży, tak? Ale bezpieczny. Bo z kolei ten nadmiar tych oparów z różnych tam węglowodorów no też zabija. Znaczy no, działa podobnie jak czad. Tak? Podobnie jak czad, że w zasadzie się nie poczuje tego. Po prostu człowiek uśnie. Na początku zaczyna się, powiedzmy, w głowie tam kręcić, zaczyna być wesoło i coś w rodzaju upojenia alkoholowego, a później człowiek zasypia. Więc smród tych paliw był tam cały czas, ale właśnie jak wyciągnęliśmy ten zawór z pomiędzy tych rurociągów, to nagle tak czujemy, obaj właśnie tak czujemy obaj, że tutaj nagle ten smród strasznie wzrasta. I na początku tak patrzymy po sobie, ty czujesz to? No, coś tu nie tak jest. Kurczę, co robimy? Nie, dajemy dyla, nie? No i rzeczywiście zaczęliśmy się wyczołgiwać, bo tam ten włas to nie był zaraz przy tym, trzeba było tamtego.
No i przez ten czas, jak już zaczęliśmy uciekać stamtąd, no to trochę się nawdychało, bo to jednak wysiłek tam, żeby tak na czworakach się tam do tego włazu wyjściowego doczłapać. I faktycznie już tak jak wyszliśmy, to tak czuliśmy takie lekkie zawroty głowy właśnie. Takie, wiesz, pierwsze objawy. I co się okazało? Okazało się, że właśnie pierwszy oficer myślał, że nam no niejako ułatwi pracę, czy tam zapewni więcej świeżego powietrza, jak otworzy zawór na śródokręciu, na tak zwanych manifoldach. Tam są te zawory podłączeniowe do rurociągu zewnętrznego, czy to załadunkowego, czy wyładunkowego. I że tymi rurami będzie świeże powietrze nam wpadać do tego, właśnie do tej przestrzeni. No tak, te powietrze tam świeże to wpadało, ale po drodze zbierało wszystkie te, tam przecież ten rurociąg cały czas było tam resztki paliwa. I jak już po tych 100 metrach, bo to gdzieś koło 100 metrów tego rurociągu było, po tych 100 metrach dochodziło powietrze do tej przestrzeni pod pompownią, to tam już był tylko smród paliwa, a nie żaden świeże powietrze. No i później właśnie jak dowiedzieliśmy się co, zawór został zamknięty na tych manifoldach i wróciliśmy i tam założyliśmy nowy zawór już bez problemu. Ale no też było to wysokie ryzyko, bo gdybyśmy od razu nie zareagowali, bo to praktycznie po tym, nie wiem, tam pół minuty było, kiedy zaczęliśmy uciekać stamtąd. Gdybyśmy pomyśleli, że nam się zdaje, że tak mocniej to być może byśmy już nie wyszli stamtąd. A kiedy już skończyłem pracę w tej firmie, to siłą rzeczy tam człowiek jakiś znajomych miał, to jeden mi później opowiadał, że z kolei jeszcze następny jakiś pierwszy oficer na tym samym statku. Pierwszy oficer Norweg też ciekawy numer zrobił, ale tu już doszło do wypadku. Otóż trzeba było coś pospawać na ścianie między pompownią a ostatnią ładownią, bo ta pompownia była na końcu wszystkich ładowni, tych zbiorników ładunkowych, tak? I na tej ścianie trzeba było pospawać, więc wiadomo było, że tu z tej strony się nagrzeje, może się rozżarzyć czy coś. Więc zrobił to tak, że rzeczywiście tą ładownię wymyto, przewietrzono, ale powinno się ją zostawić otwartą. Natomiast nie wiem, jak on do tego doszedł, ale stwierdził, że trzeba zamknąć i wtedy dopiero spawać. Tak? No i tak jak już, nie wiem czy mówiłem, ale po umyciu i zamknięciu tam nadal są opary tych paliw. To jest tak, że w tej farbie, w tych wszystkich zakamarkach to siedzi, to można i myć, a to po zamknięciu dalej ten smród jest tam w środku. Jak statek ma parę lat, to już nie do uniknięcia. No i faktem jest, że kazał zamknąć. Ten ślusarz pokładowy zaczął tam spawać i jak twierdził ten mój kolega, który mi to opowiadał, ta pokrywa tej ładowni poleciała
w górę na wysokość mostka. Czyli powiedzmy jakieś tam 10 metrów. A to co byście w to nie wierzę, żeby tak wysoko poleciała, bo to taka pokrywa tam gdzieś ze 20 ton miała. Ważyła. No tak, bo tam były dwie takie, no, każda z 10 ton co najmniej miała. Czyli razem ze 20 ton. No ale nawet jak na 2 metry poszybowały do góry, to już też był efekt niezły. No, szczęśliwie nikomu się nic nie stało. Tylko wybuch poszedł, że tak powiem, w górę, a ten ślusarz pokładowy był lekko tylko ogłuszony. Zdaje się, że konstrukcja statku nie ucierpiała. Z tego co mi mówił ten kolega tam. Także te statki właśnie przewożące paliwa są z różnych względów niebezpieczne. I zatrucia, i wybuchy, no i pożary też. Pożary akurat najrzadziej się zdarzają. No ale ten światło dam większe. No ale ten kubek to umyłem idealnie. Jest teraz jak nowy. Żadnego osadu. No patelnię też dosyć przeszorowałem, ale tak żeby całkiem jej nie do gołego metalu nie wyszorować, żeby trochę tego nalotu zostało antyoksydacyjnego, ale tak czy inaczej trzeba zaraz tutaj ten posmarować. Ale łapy mi zmarzły, o Jezu. Zwłaszcza ta prawa, bo to najczęściej myłem. Troszeczkę oleju. Żeby nie zardzewiała.
No i właśnie zaczął deszcz padać. O, chyba tylko czekam, aż zwinie dach. No, na szczęście deszcz przestał już padać, aczkolwiek widzę następne chmury nadchodzące, więc niewykluczone, że będzie, ale jeżeli będzie padał taki jak ten teraz, to żaden problem, to jest drobny deszczyk. No, ruszamy.
No i teraz jak tu rozwiązać sprawę przejazdu przez ten szlaban? Gdzieś tutaj trzeba będzie spróbować. No znalazłem całkiem przyzwoite wyjście z sytuacji. Teraz muszę hamulec założyć, bo będę z górki jechał. Z górki takiego ciężaru nie utrzymam. Więc muszę wspomóc się hamulcem. No ale za pomocą tego w sumie jak jechałem w tą stronę, gdybym od razu wyczaił ten przejazd, to bym sam to zrobił. No być może gdybym nie miał tego, nie miał pomocy, to bym to zrobił, ale był dobry człowiek, który pomógł. Zobaczmy, jak hamulec działa. Ok, działa. No to można jechać. No, wydostałem się z nad tego jeziora. Teraz tylko tutaj jeszcze przez ten się przedostać, przez obok szlabana. Muszę delikatnie przeprowadzić. Nie chcę, żeby się porysował karawan.
A i tu znów szlabany są. No. No jest tu opcja przejazdu. Bardzo ostrożnie. Kurczę. Tu jest bardzo pochyło. Na wszelki wypadek ręcznie przeciągnę. Chyba, że może z tej strony idę. Będę ewentualnie trzymał. No udało się jakoś to przejechać. O. Też bardzo pochyło.
Kurczę, nie wiem czy to dojadę do tego miejsca, które planowałem. No i jestem na miejscu. No i tu widzę dwa możliwe miejsca. Tutaj gdzieś ustawić się lub nad samą wodą, co by mnie bardziej satysfakcjonowało. No ale tutaj niestety chyba nie będzie miejsca takiego dobrego. Może tu gdzieś strasznie krzywo, pochyło jest tutaj. Ciężko będzie ustawić, poza tym jeszcze potrzebuję miejsca na namiot. Chyba jednak tutaj gdzieś przy tej drodze, no trudno, chyba że jakby tak tutaj u góry zobaczę, no tu ciężko będzie wjechać, raczej tu nie wjadę, ewentualnie wciągnąć ręcznie też będzie trudno. I tutaj też strasznie pochyło. No nie. Jednak. No cóż, myślę, że przy tej pogodzie tutaj zbyt wielu spacerowiczów nie będzie, zwłaszcza, że to nie jest weekend. No, czyli jednak tutaj. Tu ją tak chcę ustawić przodem w tamtą stronę. Ciężko, bo tutaj jest wiatr, trochę będzie mi tutaj dmuchał w te drzwi, ale inaczej nie widzę specjalnie możliwości. No spróbujmy. No mniej więcej tak to widzę. Zobaczymy, jak to wygląda z poziomami, pionami. No tak, jest przechylone to. Co zrobić?
ewentualnie bardziej tak przesunąć. O. Teraz zobaczę, chyba jest lepiej. Tak chyba lepiej. O, zdecydowanie lepiej. A teraz jak zaczynam rozkładać tutaj ten prezent, to zaczął padać deszcz. Bo akurat miał czas. No i tak jak było do przewidzenia, jak kończę już ustawianie, to deszcz przestał padać. No ale zaraz tutaj wszystko będzie zabezpieczone. Wtedy można spokojnie wejść do przyczepy i nie wychodzić z niej. Ale idą następne tury. Chyba będzie. A teraz zdążę tutaj ten daszek rozłożyć. Teraz wysoko zrobiłem. Wysoko, żeby dobrze spłukała woda. No, sytuacja kryzysowa zażegnana. Tutaj już daszek jest ładnie rozpostarty. Tu tylko wystaje przód przyczepy, ale dobrze, bo tutaj z przodu mamy dużo więcej zasłonięte. O, tu gdzie jest wejście i z tamtej strony wiatr jest, żeby nie nawiewał tutaj na drzwi tego deszczu. No i teraz sytuacja jest taka, że słońce świeci i deszcz pada. Ale to jeszcze chwilę i przestanie. No i wydaje mi się, że deszcz już się ustalił. Już tutaj nie przestaje padać w ogóle. A coś tam prognozy w tym roku zawodzą. Totalnie. Te dłuższe w ogóle się nie sprawdzają, a te krótsze co chwila są zmieniane, bo zmienia się sytuacja. Najwyraźniej te schematy, które kiedyś się zdarzały, pogodowe,
w tym roku się w ogóle nie sprawdzają. Ja w zasadzie chyba już jestem pewny, że jutro zostanę tutaj też, bo musiała być idealna pogoda i prognoza, żebym się stąd ruszył teraz. Tu jest ładne miejsce, ciche, spokojnie. Chyba tutaj nie będzie tak dużo ludzi. A przebijać się przez deszcz to raczej nie chciałbym. No i tak nie wiadomo, jak będzie dzień powrotu. Być może będę musiał się przebijać przez deszcz, no ale to już w drodze do domu, zwłaszcza, że mówię, tutaj jest gdzieś tak, no ja odjechałem trochę, to może już jest 30 km, nie 20 parę, ale to i tak jest blisko. No i od razu rozpalam w piecu. No i drzwi trzeba zamknąć już, skoro ogrzewanie chodzi. No ale teraz mam problem z tym, z agregatem, ustawieniem agregatu. Niestety będzie musiał tutaj pod daszkiem być. Dobra, ale czemu ja tutaj na twardym siedzę, jak mogę sobie podłożyć? Już lepiej. No i teraz plan działania. Oj, tutaj niezbyt tak korzystny ten widok na jezioro, bo tu akurat jest drzewo zwalone i ten karcz, tak tutaj ten w głównym, że tak powiem, widoku jest. Będę musiał siadać z tamtej strony. Tutaj to będę miał lepszy widok na jezioro. A tak to tutaj akurat korzenie drzewa tylko widzę. No, mam takie żeberka. Myślałem, że na grillu je odgrzeję. One już są w zasadzie upieczone czy tego, tylko trzeba podgrzać. No i teraz no grilla chyba nie zrobię. Nie będzie jak.
teraz jak to podgrzeć tutaj w garnku. Czy może na patelni, albo i jedno i drugie, część w garnku. Nie. Może to zwinąć taki, położyć tam. No tak, tutaj się modlę nad tym. Nie wiem co zrobić. A tu już nowy kartusz grzeje. Żeby był do podłączenia już gotowy. O, jak cieplejszy jest ten gaz, to lepsza wydajność jest. No i oczywiście kieliszek przygotowany, żeby jak tylko będzie okazja nalać wina. Dobrze, no to sztućce, coś do krojenia. Wyciągnę na jutro rano też sztućce, żeby były potrzebne, i duży nóż, bo tym chleb się kiepsko kroi. Dobrze. Wszystkie sztućce są. Chcę to pokroić, żeby mi się nie wylało tutaj. Przymierzę do garnka. Może na 2 razy? Nie, na 2 razy nie wejdzie. Trzeba na 3. Zmieści się? No, idealnie. Idealnie, no, tego tłuszczu trzeba dać, bo wątroba lubi taki tłuszcz. A jak wątroba lubi, no to ja też lubię. Dobra. Ale ja tu chciałbym też trochę witaminek zażyć, więc tu jakieś pomidorki, chleb trzeba będzie. No, muszę pomyśleć, czy jutro nie śmigłem po chleb. No bo to z chlebem zjem. Już teraz nie będę kombinował z niczym innym. Tu mam jeszcze jakieś warzywa właśnie do krojenia. Dobrze. Ręcznik jest niezbędny.
No, tym razem nie zapomnę o oliwkach. Co jest grane? Czujnik dymu się włączył. Faktem jest, że tutaj ta cebula szczypie w oczy. Zastanawiam się, czy może czujnik dymu też cebula zaszczypała? Ciekawe. Co to było? Nic nie smaży, nic nie ten. No, on jest bardzo, bardzo czuły, to fakt, ten czujnik. I czasami jak smażę coś, to jest dużo takich tych oparów, to potrafi się włączyć, ale czemu miałby się teraz włączać, kiedy w zasadzie nic nie jest smażone? Mówię, tylko ta cebula jest straszny ten. Szczypie w oczy. Dobrze, wystarczy. O! Od razu rzuciło mi się. No, ale tak myślę, że tej sałatki jest tyle, tak dużo, że moja wątroba może nie wytrzymać tak dużej ilości sałatki, więc chyba ja znaczy nie połowę, tak 1/3 gdzieś odłożę sobie na jutro, może do śniadania zjem. Ale teraz zrobię całość. No, ciężko tutaj zamieszać. Na tyle na pewno bym nie zjadł. Dobrze, tyle to już zjem. I do lodówki. O, słoneczko nawet wyszło. No, może nie całkiem, ale troszeczkę. Dobrze. Czyli tak w zasadzie wszystko już jest. No, myślę, że ten chyba kawałek już mogę wyciągnąć. Będzie ciepły. Nałożyć następny.
trochę schłodzone. Ale nie za bardzo. Sobie jechało w przyczepie. Ciepłe. Niestety pogoda nie dopisała, no. Żeby to na grillu podgrzać byłoby smaczniejsze. No tak też jest dobre, nie powiem. Żeberka mi smakują, nie wybrzydzą. Dobrze doprawione są. No, męczę się tutaj z dokończeniem tego. Muszę przyznać, że rzeczywiście chyba dosyć źle się odżywa, bo jedzenie tylko 2 razy w ciągu dnia, a tutaj ostatnio tak chyba wychodzi mi, nie jest zbyt dobre. Chociaż dietetycy teraz mówią to, a za 5 lat będą mówić co innego. Dlatego nie należy się za mocno przejmować tymi słowami, różnymi teoriami o sposobach odżywiania się, tylko raczej tak podchodzić zdroworozsądkowo. No, chyba odbywa się właśnie zachód słońca. I tutaj widzę jakieś chyba te chmury się rozstąpiły. Trzeba wyjść i zrobić zdjęcie, tylko że tu mi niestety napadało wody. Ciekawe, jak to się stało, że takie tutaj pod daszkiem. Jednak wiatr chyba mocno tutaj podwiewa. Ewentualnie tutaj skrapla się pod spodem wilgoci pod tym daszkiem i tam kapie. No dobrze. A teraz sprawdzę, jak ten zachód słońca wygląda. No, o tej porze powinno zachodzić słońce, ale chyba już zaszło. Ale rozpogodziło się ładnie. Bardzo dobrze. Bo będę mógł postawić gdzieś tam dalej agregat, żeby ładować
Niestety zachmurzyło się fatalnie i deszcz pada. Musiałem tutaj agregat dać pod ten, czuję swąd spalin. Tu chyba zaciąga. I niestety no, trochę musi popracować, żeby to się podładowało co nieco, różne rzeczy. A ciekawe, bo wiatr jest stamtąd jakoś tam taki lekki, może mi się zdaje, a może lekki zapach tych spalin jest. No ale tu muszę naładować baterię tego przyczepy, żeby była. Na noc, żeby tutaj nie było niespodzianek, że nie będzie nawiew działał. No, te warunki do kąpania są wyjątkowo paskudne, no ale niestety trzeba to zrobić. Przebiorę się. Tutaj przygotuję sobie. Dobrze. Niestety ten deszcz cały czas pada i chyba dopiero po 19 ma przestać. Znów zmieniła się prognoza pogody. Coś tutaj nie chce mi się to radyjko ładować. No nie ładuje się. O! Coś jakby drgnęło się jeszcze. O! Zaczęło się ładować. O, już przestało. Dobrze, ładuje się. Ładuje się. Tu jest coś tam, trzeba tak lekko podnieść ten do góry, żeby się ładowało. Dobrze, bo prawdopodobnie jutro przestałoby działać. A wcześniej próbowałem ładowania. Te gniazdo USB prawdopodobnie jest a czy to jest mikro USB? Tak. Jest chyba zepsute, one się psują właśnie często. Miałem takie przypadki w laptopach. Te zwykłe USB się psuło, też trzeba było czasami podnieść do góry, żeby załapało, czy przycisnąć bardziej. No ale ładuje się, dobrze. O, kąpiel zaliczona. Teraz tylko jeszcze tutaj chyba zaraz wyłączę. Ale tutaj przestał mi się ładować. Radio przestało się ładować, no. No jeszcze tutaj radio. Jak się doładuje, zobaczę jak telefon. Telefon chyba już powinien być na full. O! Dopiero 17:20. Szybko się obrobiłem z tym wszystkim.
nie zmieściło się wszystko. Nie szkodzi. I to doleję. Teraz jeszcze zaniosę to dalej, żeby tu nie hałasowało i nie smrodziło. Teraz przestało padać. Gdzieś tutaj może. Myślę, że jeszcze z godzinę tam ten popracuje, to tutaj się naładują te wszystkie baterie, a jutro będę właśnie tylko ładował rower. O, a tutaj coś, kurczę, już spada napięcie w tym. Ciekawe. A podładuję jeszcze tutaj tą baterię tego, żeby było, może jutro już nie trzeba będzie ładować, jak dzisiaj tak do pełna naładuję. No i tutaj chyba zmniejszę ten nadmuch. Wtedy się temperatura wzrośnie. Bo cały czas jestem 19, 20. A wolałbym 22. Aczkolwiek to zaraz osiągnę, bo zagotuję wodę i herbatę zrobię.
Tutaj w tym jeziorze Borowo, nad którym teraz jestem, to woda ma taki lekki brązowawy odcień. Tu się kiedyś kąpałem właśnie, to tak ten. Pamiętam. Latem tam na plaży. Ciekawe, tak, to jest naturalny odcień, bo tutaj jakieś takie te wypływają źródła chyba takie trochę zanieczyszczone tam jakimś tym żelazem. Czy zanieczyszczone. Z naszego punktu widzenia zanieczyszczone. Po prostu zawierają jakieś tam te żelazne chyba te związki. Jakieś związki żelaza te. No i właśnie to jak najlepiej to było widać w wiadrze, jak tam nalałem, to widać. No kurczę, dopiero wystawiłem ten i zaczyna padać, no. Wystawiłem tam dalej ten agregat. Cholera. No chwilę poczekam, może to tylko jakiś ten... Na razie nie jest to wielki deszcz. No dobrze, że poszedłem wyłączyć to, bo jednak ten duże takie płaty tego śniegu z deszczem padały. Teraz już przestało, ale to będą przechodzić pewnie fale takie, więc poczekam do tej 19. Faktycznie tam jeszcze wtedy na godzinkę włączę. Doładuję tu akumulator w tym. A jutro naładuję rowery. Chociaż ich w zasadzie nie trzeba ładować. Wczoraj były napełnione. Tutaj przyjechałem nie wiem, może z 8 km od tamtego jeziora. Także a z powrotem będę miał gdzieś 30. Tak bez problemu. Bez ładowania dojadą. I co ciekawe, nie ładowałem w ogóle tutaj podczas tej jazdy. Nie ładowałem tych akumulatorów silników przyczepy. Ani trochę. I teraz patrzyłem po przyjeździe tutaj. Nadal pokazują 4 światełka. Wszystkie światełka statusu baterii się palą. Na jednym i drugim silniku. A no przejechałem około 30 parę, powiedzmy, kilometrów. Ciekawe. Dobra, gorąca. Trochę czekałem, aż ostygnie, ale nie ostygła jeszcze. Dobrze. No i znów pada. Coś chyba taki właśnie śnieg z deszczem. Jaka temperatura jest? No jest +1 gdzieś. Około, bo tutaj ten termometr się pokazuje. Pokazuje gdzieś 2 stopnie wyżej. Teraz pokazuje 3 stopnie, ale jest prawdopodobnie +1. No to taki śnieg z deszczem może być. No to jak wychodzę, to widzę, że biało jest. Nie topnieje od razu. No tak wygląda
Ta płachta po opadach. O, tutaj tyle śniegu napadało. Trochę jest tego śniegu. Chyba napiję się czegoś chłodniejszego. O, chyba jeszcze pracuje. A jak pracuje, to nie znaczy, że nie ma 16%. A przy 16 już drożdże zamierają. Nie pracują wyżej. Zresztą zależy jak, niektóre nawet wcześniej. No, właśnie ten. Teraz wyjrzałem na zewnątrz. Niebo jest pogodne od tamtej strony zachodniej, skąd chmury napływały, więc odpaliłem agregat i teraz trochę jeszcze tu podładuję. No, zwłaszcza mi chodzi o tą kamerę, żeby się naładowała, a przy okazji tutaj akumulator, żeby tam agregat nie chodził tylko dla jednej kamery. No to można wrócić do czytania. No i rozpadał się chyba śnieg. Ale ten tak wali coś w ten. A, tutaj zasłania akurat do rogu. O! Śnieg pada. No bo i chyba chłodno się zrobiło. Nie wiem. No już jest około zera. No i dobrze. No to dobranoc.